Dzień dobry. Dzisiaj kolejny odcinek z bagażnika w kategorii poradnika. Poradek się zrymowało. W temacie czym, jak tutaj tymi samolotami sterować? Czym tutaj sterować? To jest najważniejsze pytanie. No oczywiście jakieś radio jest potrzebne. No i tych radyjek dostępnych jest całkiem sporo. Czyli pytanie jest, które kupić albo którego nie kupić. I dlaczego? Nie chodzi o to, że ono jest złe. Okej, to nie powiem, ja nie mam wszystkich, które są na rynku. Jakby tutaj według mnie to jakąś sobie trzeba przyjąć unifikację. No do tego jest jednak potrzebna pewna określona wiedza. Te radyjka są tutaj w tej chwili poukładane tak bym prawie że od najstarszego. Pierwsze tutaj tak naprawdę to jest najstarsze. Gdyby na krótkie pytanie, jakie radio kupić, to ja odpowiedziałbym tak na szybko takie, które ma wyświetlacz. Dlaczego? Dlatego, że takie radio to ma możliwość programowania w sposób bardzo taki szeroki wachlarz tam jest możliwych ustawień, które wprowadza się za pomocą manipulatorów, które one są różnie rozwiązane jako pokrętła albo jako przyciski i w perspektywie daje to możliwość wykorzystania w pełniejszym zakresie, bo są takie bez wyświetlaczy, a i owszem, tylko że ta możliwość zmiany parametrów jest dość ograniczona. Ok, to tak, które kupić? No i tu pierwsze pytanie jest, jakim dysponujemy budżetem? No jeżeli nasz budżet nie jest za duży, to takie, to jest Turnigy 9X. Ono czasami troszeczkę inaczej wygląda, bo jeszcze chyba FL Sky wydało bardzo podobne radyjko. Natomiast poza napisami to one nie różnią się wewnątrz niczym, a to co jest z nim związane ciekawe, to jest to dość otwarty projekt, można tutaj wprowadzić wiele modyfikacji, przy czym od razu powiem, jakiś czas temu to było popularne radio, już coraz trudniej znaleźć materiały, które pomogłyby nam w modyfikacjach tego radia. Czyli jak mamy ograniczony budżet, to radio jest świetnym rozwiązaniem, ale niestety powoli wychodzi z użytku i o ile jest dość tanie, no to już myślę, że można byłoby w podobnej cenie kupić inne radio. Ciekawą pozycją jest takie Turnigy 9XR. Tu jest akurat wersja Pro. Była wersja jeszcze dostępna do niedawna 9XR bez Pro. I powiem, ja tego radia używam do różnych projektów FPV, dlatego że ono ma dość ciekawie rozwiązaną możliwość mocowania uchwytu od tyłu i od spodu i naprawdę przy niewielkim zakresie tej pracy i właściwie w zakupie dedykowanych uchwytów można zamontować taki monitor. I wiem, że na inne radia też to można zrobić, ale już to nie wygląda tak estetycznie i są to bardziej takie siermiężne konstrukcje, takie bardziej adaptacje prawie, że bym powiedział trochę domowe, tam jakieś konstrukcje CNC wycinane z węgla. No i zostały nam jeszcze tutaj takie aparaturki, które obecnie są dostępne i tak mamy tutaj oczywiście tych typów nawet aparatur FR Sky jest jeszcze kilka, natomiast no mi się spodobały Taranisy. No i są dwa, zaraz powiem jeszcze czym się różnią. Generalnie to jest świetna aparatura, troszeczkę dla mnie rozbrajającym była ilość tutaj położeń i tych przełączników, bo każdy prawie za wyjątkiem jednego jest trójpołożeniowy. Świetna sprawa, jeżeli potrzebujemy dużo ustawień, natomiast no, różnica między tymi aparaturami, no to tutaj w takim małym napisie znajdziemy. Tutaj mamy ACC-ST, a tutaj jest ACC-ESS. Tutaj mamy kolejną generację tych aparatur. Różnią się przede wszystkim nadajnikiem. Właściwie to jest nadajnik i odbiornik. ACC
SS jest nowszy, jest dostosowany do przepisów Unii Europejskiej, więc można latać zgodnie z przepisami, nie ma zagrożenia. Także to też trzeba wziąć pod uwagę. Z czym to się wiąże, to za chwilkę do tematu jeszcze wrócimy, bo ma to wpływ na odbiorniki. No i tutaj ostatnia pozycja to jest Radiomaster. W takiej wersji troszeczkę jak kontroler do gier. Bardzo przyjemnie się na tym lata. Troszeczkę krótsze są te manipulatorki, ale to nie przeszkadza. No i też trzeba właśnie to, co przed chwilką mówiłem, zwrócić uwagę na zestawy nadawczo-odbiorcze, bo są w kilku wersjach, w kilku systemach. Tu akurat ten Radiomaster Zorro ma All-in-One. Tutaj jest właściwie na większość systemów, które można trafić obecnie modelarskich, które można kupić. I zresztą dlatego go wziąłem. No dobrze, radia. Czyli teraz by trzeba było odpowiedzieć na pytanie, które wziąć. Moim zdaniem najlepsze, na jakie Was stać. I też trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że one są w kilku typach. Gdybym na dzień dzisiejszy miał komuś polecić radio, to takiego Taranisa ACCE SS, dlatego że nie będzie problemu, jeżeli ktoś by weryfikował zgodność z przepisami tutaj naszego sprzętu. Z czym jeszcze nam się radia wiążą? Ano z odbiornikami. Tutaj nie bez powodu one są tak pogrupowane. I tak, te, które są tutaj, to są Chińczyki. Odradzam, ponieważ w większości przypadków bardzo słaby zasięg i zagrożenie utraty modelu. No chyba że na ziemi do testów używamy. Tu mamy starszego systemu D8. To jest do nadajników z pierwszej, bym powiedział, generacji FR Sky. Bardzo dobre, jeżeli chodzi o zasięg. I do lotów FPV, do pojazdów, do samolotów FPV, do dronów, ja polecałbym D8. Ja używam tylko telemetrycznych, ze względu na to, że gdyby gdzieś tam mi zaginął jakiś model, to telemetria pozwala na lokalizację. ACCST to jest seria X, głównie X, i całkiem niezłe. Trzymają parametry, na pewno jeżeli chodzi o zasięg, to trzymają parametry. No i teraz tak, do ACC ESS mamy takie odbiorniki. To jest ta najnowsza generacja, ja bym powiedział trzecia, jak dla mnie trzecia. W ciągu 4 lat przeskoczyłem od takich odbiorników i tu nie chodzi o, tu chodzi bardziej o rozmiar. To jest 8-kanałowy, to jest 10, troszeczkę już są mniejsze, natomiast bardziej to jest widoczne. To jest 4-kanałowy odbiornik serii D i tu mamy porównanie z obecnie najnowszym 6-kanałowym. No miniaturka. I jest jeszcze jedna sprawa przed zakupem takiego sprzętu, to dobrze jest zapoznać się z instrukcjami, bo można się zdziwić. Ja się też zdziwiłem, bo są jeszcze różnej wielkości porty do zainstalowania nadajników. Są różne systemy. Tutaj mamy zamontowany i jest mini i się okazuje, że ojej, one są różnej wielkości. Co prawda można użyć przejściówek, aczkolwiek oczywiście to wszystko komplikuje sprawę. I z tym mini nadajnikiem jest jeszcze jeden drobny problem. Nie jest kompatybilny z oprogramowaniem europejskim i w zasadzie raczej nie będzie przeze mnie używany. Ok, to tak pokrótce i trochę na speedzie. Nie chciałbym też, żeby te odcinki były za długie. Gdybyście mieli jakieś pytania, uwagi, to piszcie tam w komentarzach. Zrobię następny odcinek. Cześć!